Paweł Pączka, grupa producentów owoców Galster, okolice Bydgoszczy. Grupa istnieje już od kilkunastu lat, natomiast sadownictwem w naszym rejonie zajmujemy się już od 50 lat. Dzisiaj mamy nowe czasy, nowe kierunki, w związku z tym rozwijamy uprawy głównie czereśnie jako nowy gatunek, sadzimy nowe kwatery i rozwijamy nowe kwatery jabłoni również, te odmiany, których chce rynek. Introdukcja pszczół w sadzie to jest wymóg, tak już dzisiaj, integrowanej produkcji, ale poza tym, że jest to formalnie potrzebne, to patrzymy na to z punktu widzenia praktycznego. I moje osobiste zdanie jest takie, że pszczoły, czy to pszczoła miodna, czy pszczoła samotnica, murarka, czy inne owady zapylające są niezbędne. W uprawie czereśni, szczególnie w czereśni pod tunelami foliowymi, czy pod daszkami foliowymi, a więc pod przykryciami, gdzie pszczoła miodna ma duże utrudnienie, od kilku lat introdukujemy murarkę. W tym od zeszłego roku podjęliśmy współpracę z firmą Osmia Future na zasadzie wynajmu pudełek, takich boksów, które firma dostarcza, my je roznosimy po sadzie i po sezonie one są zabierane. W zeszłym roku była próba, to było około 20 sztuk, w tym roku będzie to już 60, więc rozwijamy jak widać i w tym roku również będziemy wstawiać te pudełka do sadu jabłoniowego, aby czegoś więcej się też dowiedzieć, jakie są efekty. Wcześniej w jabłoni mieliśmy pszczołę miodną. Natomiast murarka, jako że radzi sobie świetnie pod folią, a pszczoła jednak nie, to jest dedykowana głównie właśnie do czereśni. Tym bardziej, że pszczoła miodna w terminie kwitnienia czereśni bardzo często nam ucieka z sadu, tak? Czyli mamy bardzo dużo w naszej okolicy upraw typu rzepak i pszczoła miodna wybiera rzepak niestety, a murarka jest wierna, pracuje w czereśni. Oczywiście bardzo ważne jest to, aby była odpowiednia liczebność tej pszczoły, kilkanaście przynajmniej rodzin na hektar. Wtedy jest ten efekt. A jak wiemy, bez zapylenia owadami nie będziemy mieli czereśni. Różnica jest ogromna. Wiadomo, są odmiany też samopylne czereśni i tutaj plon będzie nawet bez introdukcji pszczół. Natomiast w przypadku odmian obcopylnych czereśni to jest zero-jedynkowy warunek, tu nie ma dyskusji i to musi być bardzo duża obsada. W przypadku pszczoły miodnej to mieliśmy po 10 uli na hektar. I to dopiero wtedy, jak widzimy tą pszczołę, że faktycznie ona cały czas się przemieszcza po kwiatach, to wtedy jest zapylenie. Z murarką jest podobnie. Są też inne owady, jak chociażby trzmiele. To wszystko zależy od pogody, bo trzmiel jednak też przy gorszych warunkach pracuje. Natomiast pod osłonami murarka jest najlepsza. Ja odpowiadam za 12 hektarów czereśni. Wszystko jest pod daszkami. To jest głównie daszki firmy Woen, ale nie tylko. Jeżeli rozwiniemy folię przed kwitnieniem, a takie są zalecenia, bo jak wiemy w czasie kwitnienia bardzo często mamy trudne warunki do zapylania. Ono jest krótki czas albo pada deszcz, natomiast pod daszkami, jeżeli one są rozwinięte przed kwitnieniem, panuje specyficzny mikroklimat, jest mniejszy wiatr, jest bardziej sucho, tak, nawet gdy pada deszcz i jednak jest trochę cieplej. To jest naturalny proces i wtedy są lepsze warunki do zapylenia, ale musimy mieć jeszcze owady. A jednak pszczoła miodna pod daszkami może mieć problem, tak? Ta bariera folii jest dla niej zabójcza często, ona się gubi. Oczywiście, jak wiemy, bez owadów zapylających nie będziemy mieli żywności. Jeszcze tylko powiem, dlaczego wybór na właśnie takie rozwiązanie. Jeżeli ktoś ma więcej czasu albo pracowników, to może dłubać kokony murarki i może sobie tą pracę wykonać i pewnie nie będzie to drogie. Natomiast w przypadku, my to policzyliśmy i okazało się, że to na jedno wychodzi, czyli wynajem i nie płacimy za pracę wtedy naszych pracowników i gdybyśmy musieli zapłacić za tą pracę, to byśmy mniej więcej tyle pieniędzy przeznaczyli, więc mam na to budżet, ten budżet przeznaczam właśnie na współpracę z firmą Osmia. Naciąć trzciny lub kupić trzcinę to też nie jest za darmo, a tu mamy pakiet, jest to bardzo wygodne i w ogóle na zachodzie to jest w tym kierunku wszyscy idą, producenci.